Witam serdecznie z tej strony Papaya 7, a to jest kolejny odcinek serii Wolf Game. Dzisiaj zaczniemy sobie omówienie dla początkujących osób. Czy tam ktoś co nie rozumie, bo zauważyłem, że niektórzy z was albo z sojuszu na przykład niekiedy pytają, co dobre jest na jakiego bohatera. I jak na przykład, co założyć, gdzie iść, po co iść. No i spróbuję to dzisiaj tak wyjaśnić troszkę. Zobaczymy jak mi to pójdzie, bo tak jak mówię, ja nie jestem od tego. Ale to moja wiedza, która jest tutaj oczywiście, to spróbuję pomóc. Więc na początek, jak zaczynamy grę, oczywiście wybieramy po takie kategorie wilków chcemy iść, w sensie kategorie, no. Albo wilki, szare wilki, albo kojoty, albo szakale. Dlaczego? Bo to jest ważne. Jeżeli jesteś osobą, która nie chce wydawać zbytnio dużo pieniędzy i chce się rozwijać w swoim tempie, albo jakby stać się jakby w jednej kategorii bardzo silny, a nie w wszystkich tak średni, no to co? Ja mogę powiedzieć na przykład, że ja jestem wilkiem. W sensie szarym wilkiem, ja idę praktycznie tylko pod wilki. Wiadomo, mam bohaterów, kojoty, szakale, chociaż najmniej szakali, więc mam kojotów. Bo troszkę tam też się rozwijam, ale nie aż tak, żeby iść pod właśnie te kojoty. No i co najważniejsze, bohaterowie. To oczywiście ja mogę powiedzieć, że ja mam bohaterów z sezonu oczywiście pierwszego, czyli Lwa, Hannibala, Furię, Charlie'ego, Fenrira, Asha, kto tu jeszcze jest? Ace, Ace, chociaż on jest bardziej szakalem niż wilkiem, chociaż ma pod S, ale on jest bardziej pod szakale. Jak nawet, chociaż tutaj pokazuje mi, że jest pod te wilki. Ale on jest bardziej szakalem niż wilkiem. No i oczywiście on jest leczniczą osobą, czyli on jest bardziej takim supportem leczniczym. Skąd wiem, bo tutaj oczywiście jest jego priorytet, do czego oczywiście, że support, że pomoc właśnie, że on leczy umiejętności. Czy no, że jego umiejętność to jest leczenie. Angielski tak średnio się znam, więc dlatego mam po angielsku, żeby się trochę potuczyć, ale mnie nieważne. Furia oczywiście jest to bohater atakujący. Zadaje duże obrażenia. Damage per second, inaczej. Dlatego ona jest dobra z Lwem i Hannibalem. Oczywiście, jeżeli nie macie Hannibala, to możecie Fenrira, który oczywiście jest bardzo łatwo zdobyć, bo na początku, on jest od początku gry, jego szybko zdobędziecie. Tak naprawdę. Czyli właśnie Fenrira, który oczywiście jest bohaterem obronnym, czyli on jest defensywnym. Furia jest ofensywnym. Lion też jest defensywnym. Chociaż on też atakuje. On jest, można tak nazwać, on bardziej taki kontratak, może, nie wiem jak to ten nazwać, ale on jest bardziej defensywnym, bo on ma wytrzymać dużo, a nie jakby nie jest bohaterem atakującym. Ale dlatego oczywiście warto go zdobyć w pierwszym sezonie, bo tak naprawdę on jest w pierwszym sezonie, czy tam na początku drugiego, nie pamiętam jak już to było, ale chyba jak się zaczyna pierwszy sezon, to jest oczywiście do zdobycia. No i warto oczywiście mieć Lwa, Hannibala, Furię, tak jak właśnie tutaj. Oczywiście teraz w sezonie 7 się to zmieni i będzie Crowley, Lew i Hannibal. Taka kolejność będzie. Crowley, Lew, Hannibal. Furia będzie tam nie wiem gdzie. Ale jeżeli oczywiście zanim dojdziecie do tego 7 sezonu, to oczywiście możecie mieć tak jak macie, bo wiadomo, że
No i oczywiście, jeżeli zdobędziecie 20 poziom z zamku, czy tam 21, nie pamiętam od kiedy się ołtarz otwiera, chyba od 20 albo 21 poziomu zamku. I tutaj oczywiście są takie coś jak Gwiezdne Dusze, które oczywiście są bardzo dobre. Oczywiście one są, powiedzmy, tutaj stąd za darmo zdobędziecie takie jak właśnie barana i te różne rak, ryby, panna i lew i takie tam. I oczywiście każda ma swoje umiejętności. Na przykład tutaj baran to oczywiście jest pod szare wilki. No i oczywiście to, że więcej macie życia, nie leczy, tylko więcej macie życia. No i jeszcze odbija atak. Oczywiście tutaj macie różne, tu na przykład rak to praktycznie leczy, to jest akurat Gwiezdna Dusza do leczenia. Tu ryby to jest oczywiście atakująca runa. Tu różne są na przykład. Tu na przykład w mobilizacji atak lepszy w mobilizacji bodajże. I oczywiście szybszy marsz. No i oczywiście większy atak. No i tu są oczywiście różne te umiejętności. No i oczywiście, żeby wiedzieć na jaki wybrać, bo tak patrzyłem na niektórych, którzy mają po 300 milionów potęgi, a mają tragiczne rozłożone te właśnie Gwiezdne Dusze. Dlatego chcę powiedzieć na początku, jak mniej więcej na przykład na takiego Fenrira dać Gwiezdną Duszę. Ponieważ on ogólnie rekomendowany ma Gwiezdną Duszę swoją, Andromedę, która jest oczywiście, żeby wykupiać na Fenrira, ale właśnie na przykład jak nie macie tej Gwiezdnej Duszy, bo się ją zdobywa za tam jakieś wydarzenia, no ale tak jak mówię, powiedzmy, że trudno ją zdobyć bez kupowania oczywiście, bo jak kupujecie, no to szybko ją zdobędziecie, ale to trzeba dużo wydać. Więc najbardziej opłaca się wam zdobyć barana do niego. Właśnie przez to, żeby on... Albo runę, która leczy, nie? Nie wiem. I oczywiście tutaj są gwiazdki, są poziomy ulepszeń. Jeszcze jest oczywiście power, czy umiejętność, czy zwiększona siła, czy moc, można tak nazwać w sumie. No i oczywiście trzeba mieć gwiezdne meteoryty legendarne. Oczywiście tutaj są atrybuty, które ja oczywiście na razie nie używam. I można właśnie zdobyć takie coś jak atak, szar wilków, obrona i życie. I tutaj tak samo kojoty i szakale. I oczywiście najbardziej nas interesuje, na ten moment najmniej interesuje was Power Up, bo meteoryty się jakby najtrudniej jest można nazwać zdobyć. W sumie to bardziej się tu nie zdobywa to, ale to jest prostsze niż tutaj, bo tak jak mówię, musicie sobie najlepiej właśnie na szarke wilki, Fenrira, albo na kojoty, jak chcecie go mieć na kojoty. No i oczywiście dodawanie gwiazdek. Jak działa dodawanie gwiazdek, bo nie każdy oczywiście o tym wie, ale dodawanie gwiazdek jest całkiem prosty. Sam na początku nie wiedziałem o co z tym chodzi, wiadomo, że na początku to nikt nie wie o co chodzi, ale z czasem jest to mega proste. Zaczynamy oczywiście, dajmy przykład, nie wiem czy mam jakiegoś tutaj, na przykładzie fioletowych, bo to jest praktycznie to samo, tylko na złotych, a to jest tylko na fioletowych. No i oczywiście mamy 0 gwiazdek, bo oczywiście tu mam jedną, ale ogólnie mamy 0 gwiazdek i po prostu jedyne co klikacie to plus. I oczywiście ja nie mam właśnie ryb do właśnie ulepszenia, bo o co chodzi?
pierwsza gwiazdka, żeby zdobyć pierwszą gwiazdkę, możecie użyć dowolnej runy, dowolnego gwiezdnego ducha, żeby ulepszyć tą jedną gwiazdkę. Oczywiście wiadomo, że nie używajcie tej samej runy do ulepszenia pierwszej gwiazdki, trzeciej i piątej, ze względu na to, że musicie ulepszyć drugą, czwartą i szóstą. O co mi dokładnie chodzi? Pierwsza to jest na przykład, tak jak mówię, na przykład, dajmy sobie barana. Baran. Macie na właśnie gwiazdkę, klikacie plus i możecie sobie wybrać dowolny rodzaj, jaki chcecie. Z fioletowych oczywiście, bo tylko fioletowe. Na przykład właśnie ten do szakali. Oczywiście ulepszacie. A później druga gwiazdka. Cube, bo żebym sobie potem nie zapomniał. Druga gwiazdka, żeby ulepszyć, to też jest jeden żeby do ulepszenia i właśnie w tym momencie musicie użyć tej samej właśnie Gwiezdnego Ducha, żeby ulepszyć na drugą gwiazdkę. Oczywiście on może być na pierwszy poziom, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, bo to jak widzicie macie 6 tych. I to obojętnie, który to jest właśnie z tych 6, ale to musi być właśnie ten. Później oczywiście na trzecią gwiazdkę są już po 2. I właśnie na przykład wybieracie 2, jakie chcecie tam. I potem właśnie na czwarty musicie 2 te same jakby z tej samego właśnie Gwiezdnego Ducha, czyli ryby. Obojętnie oczywiście który poziom, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Ale to musi być właśnie ryby. I potem tutaj na piątą musicie mieć 3 aż różne. Tak jak tutaj na na Fury pokażę, bo tu mam 4 gwiazdki już. I oczywiście jak widzicie tutaj po 3 są już, żeby ulepszyć na piąty i tu możecie jakikolwiek chcecie, czyli właśnie na przykład ten i ten, dajmy przykład. Albo mogą być oczywiście też na przykład, widzicie 3 kwadraty, to mogą być właśnie te 3 graki. To jest obojętne. A później, żeby ulepszyć na szósty, muszę mieć właśnie Perseusa, trzy Perseuszy, żeby ulepszyć na szósty poziom. Oczywiście pamiętajmy, że to nie tylko trzeba mieć właśnie Gwiezdnego Ducha, bo też trzeba oczywiście mieć kryształy. W tej grze kryształy na runy zużywają się bardzo dużo, więc żeby ulepszyć na przykład właśnie tutaj, żeby ulepszyć właśnie tutaj na zwiększenie o 10, to potrzebujecie 2 miliony, a maksymalnie to 40, no to sobie wyliczcie. To jest 10 milionów, bo około chyba. 10 milionów na tylko poziom 40. A gdzie jeszcze gwiazdki? Gdzie jeszcze gwiazdki, jak to już 3 miliony potrzebujecie, żeby ulepszyć tylko 3 na piątą gwiazdkę, a jeszcze na szóstą. Gdzie oczywiście tutaj na użycie meteorytów i kryształów. Strasznie tego dużo dzieje. Widzicie, ja na przykład na czwartym poziomie, 40 ulepszeniu zużyłem 32 miliony i prawie milion proszku. Także, a z tego 6 aż, no to jak wiecie, tego jest sporo. To nie jest max. Maksymalnie to mam na lwie. Tu mam 15 poziom, tu już jak możecie zauważyć, tu na przykład możecie zobaczyć, że 53 miliony to jest maksymalny poziom. W sensie poziom. Maksymalne zużycie prawie na jedną duszę. Na wszystko, na 40 plus, na wszystkie gwiazdki i oczywiście na 8 poziom właśnie ulepszenia umiejętności. Tak jak tutaj widzicie, ja mam tak, więc to jest na 1, a gdzie się dzieje 5. Także tak to wygląda oczywiście z runami ulepszenia bohaterów. Oczywiście pamiętajmy, każdy sezon ma każdego nowego bohatera. Drugi sezon oczywiście idzie już pod kojoty. Jeżeli nie jesteście kojotami albo nie macie tyle pieniędzy, żeby iść pod drugi kategorię wilków, czyli właśnie kojoty, no to odradzam. Można mieć, ale po co? Ja na przykład mam, jak widzicie, level 60, tylko dwie troszkę gwiazdki, 0 run. Oczywiście on jest bardzo dobry, jak na drugi sezon, ale
Lew na przykład od pierwszego sezonu do tego 7 jest bardzo dobry, więc Coyote tak samo od drugiego sezonu, bo to jak pisze sezon pierwszy, ale oni są od sezonu drugiego tak naprawdę. Także tak to wygląda. No i oczywiście Szakale, Lycaon. Oczywiście ja na przykład Alfę jeszcze miałem na początku. Polecam, fioletowy, na przykład tak łatwiej jest ulepszyć na przykład fioletowych bohaterów niż oczywiście wiadomo legendarnych. Bo tutaj oczywiście musicie mieć te fioletowe wszystko, czyli na przykład właśnie fioletowe jagódki, fioletowe właśnie demoniczne owoce. I oczywiście tutaj możecie mieć złote, nie musicie mieć fioletowych. Ale tak jak mówię, z fioletowych jest łatwiej zamontować, wychodzi taniej, a później na przykład jak już będziecie chcieli na przykład ulepszać na złoty albo na innego bohatera, na lepszego, to możecie oczywiście tu sobie oczywiście zresetować, odzyskacie wszystko co tutaj dostaliście i na przykład na innego Gwiezdnego Ducha sobie zużyjecie. Na przykład możecie to mieć przez jakiś tam czas, jak nie macie wystarczająco właśnie dusz, nie macie klejnotów, a przykład potrzebujecie na coś lepszego, to sobie tutaj na przykład resetujecie za klejnoty tam i możecie właśnie ulepszyć nowego bohatera. W sumie to bardziej Gwiezdnego Ducha. Oczywiście pamiętajmy, że z czasem, gdy usuniecie tu, to bohater traci oczywiście potęgę. Także to jest. I to jeszcze na przykład zalicza do misji. Pamiętajcie, że ulepszając jakiegoś bohatera już założone Gwiezdne Duchy, dacie im, ulepszycie im właśnie Gwiezdne Duchy, to się to liczy jako ulepszenie bohatera. Także to jest dobre na wydarzeniach, gdzie jest na przykład trzeba ulepszyć bohatera. Że potęga bohatera zwiększa się tam na przykład o 10, dostajesz 1 punkt. I to jest właśnie na przykład właśnie takie coś. Więc to jest bardzo dobre. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Bo tak naprawdę klejnoty. Bo klejnoty się zdobywa na początku tak średnio, później jeszcze zdobywa ich więcej. I co z tymi klejnotami robić? Moim zdaniem pierwsze klejnoty, pierwsze klejnoty moim zdaniem najlepiej jest zużyć na VIP-a. Dlaczego? VIP, no jak wiecie, nie dostajecie dużo punktów, bo maksymalnie to jest 200 punktów dziennie. Nie dostajecie jakoś zbytnio dużo tych punktów. Oczywiście tutaj czasem dostaniecie te punkty, ale to mało. Co? No i oczywiście, co z tymi punktami, co z tym VIP-em? Bo mówię, wiadomo, można wykorzystać klienta na coś innego, można powiedzieć nawet lepszego. Owszem, tylko, że robiąc na przykład takiego VIP-a 10, przepraszam, tak, 10, od 9, od 10 VIP-a macie oczywiście tu lepsze atrybuty, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, od 10 otrzymujecie codziennie, jak oczywiście będziecie odbierać tą skrzynkę codziennie, otrzymujecie codziennie legendarną odłamek bohatera. Codziennie. I oczywiście punkty. Od 11 jest moim zdaniem o wiele lepsze, jak już byście chcieli się zatrzymać. Otrzymujecie skrzynkę VIP codziennie, opcjonalną, w której macie do wyboru różne rzeczy. Oczywiście moim zdaniem one są bez sensu, te rzeczy. Najlepszą rzeczą, jakie ja mam na przykład 270, za niedługo je zużyję, żeby mieć VIP-a 15. Najlepszą właśnie rzeczą są klejnoty. 500 klejnotów dziennie. To jest całkiem sporo jak za logowanie się na dzień i odebranie skrzynki. 500 klejnotów to jest moim zdaniem spoko. I właśnie później się to odrobi po jakimś czasie. 270, czyli teoretycznie ja będę miał 100, to około 30 000 klejnotów tak za darmo przez tyle dni. Oczywiście pamiętajmy, że to jest zbierane przez 270 dni. Za VIP-a 12 oczywiście otrzymujecie już 2 legendarne odłamki bohatera. To już jest oczywiście fajniej, tak? Że więcej zużyć można na bohaterów.
Za 13 się nic nie zmienia, praktycznie. Mówię o tych lepszych oczywiście nagrodach. Nie patrzę na te niżej, bo to tam są. No i oczywiście za 13 VIP-a, jak możecie zauważyć, dostajecie aż 3 legendarne odłamki bohatera, co jest bardzo dobrą opcją. 10 dni macie 30 odłamków, to już jest sporo dosyć przez 10 dni. Oczywiście ja będę musiał to zrobić za niedługo. No i oczywiście najważniejszy to jest 15 VIP. Moim zdaniem tutaj najlepiej zakończyć swoją przygodę na ulepszenie VIP-a. To jest oczywiście dwie skrzynki bohatera, dwie skrzynki VIP-a. I otrzymujecie wtedy jakby 1000 klejnotów, można tak to nazwać, dziennie. Oczywiście tutaj jest VIP 16, 17, 18, 19, 20. Tu oczywiście możecie utrzymać 3, w sumie to do 19 otrzymujecie 3 aż. Tutaj się nic nie zmienia. Tylko dostajecie jeszcze w sumie Bluestone. Prawy ten. No tutaj jeden dostajecie. Tutaj jeden. Aha, czyli to od 16 dostajemy. Okej. Ale żeby zdobyć 16 VIP-a, bo ogólnie VIP-a 15, żeby zdobyć, trzeba mieć 1 000 000. Wiem, bo sam już to wiem. VIP-a 15, ja mam już na tyle, ale czekam na wydarzenie, na wydawanie klejnotów, żeby właśnie zużyć i mieć zdobyć tego VIP-a 15. Za VIP-a 16 trzeba mieć tam 500 tysięcy więcej. A żeby zdobyć VIP-a 17, trzeba zdobyć 1 000 000. Po prostu tak jakbyście od 0 do 15 też 1 000 000. A tutaj, żeby z 16 na 17 potrzebujecie 1 000 000. Po prostu 1 000 000. Przeskok jest po prostu 1 000 000. Czyli widzicie, z 0 do 15 jest 1 000 000, a 16 na 17 też jest 1 000 000. To jest wow. Tutaj już nie pamiętam ile jest. Także moim zdaniem najlepiej zakończyć swoją przygodę na 15 i sobie odpuścić na ten moment i klejnoty wydawać na coś innego, na coś lepszego, można tak to nazwać. Także tak to wygląda z mojej perspektywy, bo oczywiście ja mam tych klejnotów sporo właśnie z wydarzeń, jeszcze właśnie z tych skrzynek, ale tak jak mówię, ja czekam na wydarzenie, gdzie będę mógł zużywać klejnoty. Wtedy, wtedy już będę miał 15 VIP-a. No, oczywiście tutaj odbieramy sobie właśnie z tych codziennie, to też jest codziennie do odbierania na tą skrzynkę. I tutaj najbardziej moim zdaniem się opłaca właśnie PD, odłamki, kule. To się opłaca. Bardzo się to opłaca. Ach, nie mam jeszcze, nie doszedłem do tego jeszcze, bo oni to zmienili ogólnie. Wcześniej to było po 200 tylko. Wszędzie tu było 200. Smoka jeszcze nie było wtedy, pamiętam. Oni niedawno dodali jakoś. Też już wszystko było po 200, a teraz oni to zwiększyli. Teoretycznie jest ułatwienie, ale tak zwiększyli. No i oczywiście, jak macie ulepszoną wersję wyposażenia władcy, to też się opłaca. Zauważyłem. Myślałem, że to nie będzie już, jak się ulepszy tam na większy poziom, ale to w innym odcinku. Także to się opłaca, jak macie ten ulepszony zestaw wyposażenia władcy. Oczywiście dla smoka jedzenie i oczywiście dla smoka esencja. No, tak. Oczywiście jeszcze można to na przykład kupić, bo to też jest spoko. I na przykład właśnie do drzewa wiedzy. Ale, a mówię, ja bym się na razie skupił właśnie tak. Oczywiście mówię, można na przykład jeszcze to, ale to już jest oczywiście do waszej dyspozycji, to już sobie wybieracie. Najbardziej to się opłaca właśnie do bohaterów, do legendarnych bohaterów. I oczywiście te trzy bym najbardziej właśnie, 4, 5, sorry. Te 5 najbardziej bym oczywiście zalecał od początku, jak macie możliwość. Co jeszcze? Co jeszcze mogę powiedzieć? Dla początkujących, no bo tam ktoś to nie rozumie, behemoty. Co ja mogę powiedzieć o behemotach? Agma. Agma to jest behemot leczący. Coś tam atakuje, ale to jest bardziej postać. Behemot leczący. Używacie zazwyczaj tego bohatera do
bohaterów albo atakujących, żeby po prostu leczyć, albo do bohaterów leczących. Czy do lwa na przykład. Ale to już też tam różnie słyszałem, że już praktycznie się odchodzi od armii, bo są te lepsze, ale wiadomo, że te lepsze, żeby zdobyć, trzeba je kupić, albo wygrywać w wydarzeniach, a zazwyczaj te wydarzenia to też trzeba kupić. Na przykład teraz mamy żółwia, który jest podobno bardzo dobrym żółwiem. Bernard to jest postać Behemoth atakujący, tak samo jak Affo. Gdzie jest Affo? Też jest atakujący. Affo teraz na przykład można zdobyć za atakujący. No i oczywiście w nim oczywiście się opłaca, bo jego można na przykład, nie wiem jak jest teraz na początku sezonu, można go na przykład, ops, przepraszam, nie tu, można go zdobyć tutaj. Można sobie wybrać ulubionego Behemota albo skill, no umiejętność albo właśnie Behemota i może go zdobyć właśnie, zwiększa szanse, żeby go zdobyć, o. Że prawdopodobieństwo wylosowania AFO jest zwiększone. No i można właśnie go zdobyć, więc go polecam, bo armię można praktycznie od początku zdobyć, także polecam. No i oczywiście on jest atakujący. Tak naprawdę na początku jedyne jakie macie behemoty to Arma, później jest oczywiście Affo i Spotty. Później dochodzi Bernard, no ale tutaj mogę. Najpierw jest Arma, później jest bodajże Affo, później nadchodzi Spotty, później Bernard, później Shade, potem Hornsby, później oczywiście Cynthia, Cersei i Alfine. No, także takie właśnie dochodzą behemoty po kolei. W sezonie pierwszym oczywiście nie ma czegoś takiego jak legiony. Nie ma czegoś takiego jak legiony. Nie ma jakby takich sojusz. Tam są chyba tylko 3 serwery walczące, albo 4. Nie pamiętam jak to było. I oczywiście walczycie o wulkan. Można oczywiście sobie wybrać rozejm, jakieś tam nagrody, ale są słabe te nagrody. Oczywiście, że przed właśnie pierwszym sezonem jest walka o świat, jakby swój serwer i można właśnie zdobywać. Tak jak widzicie, my już skończyliśmy. Oczywiście ja jestem po migracji, więc tego nie ma, ale tak to właśnie można zdobyć. Co kolejne? Inwestowanie w tron. Moim zdaniem na początku najlepiej zainwestować do 29 tronu. I oczywiście wiadomo, że nie od razu, tylko najlepiej powoli tam ulepszać sobie właśnie te wszystkie budynki, drzewo wiedzy, badania, ale później na przykład zatrzymać się na 30, ale nie iść dalej i inwestować w wiedzę na te piątki. On nie pokaże teraz. Buduje drzewo. Następnym razem. Na drzewo wiedzy, właśnie na badania, na te piątki, na szkolenie właśnie wilków, na ulepszeniu właśnie tych wszystkich atrybutów, ale tak naprawdę mówię, bohaterowie, wiedza, najlepiej sobie zatrzymać. Wiadomo, że jak już nie będziecie mieli co, to sobie można ulepszyć właśnie wilczy tron. Na przykład ja muszę wydać 77 prawie milionów, a tak naprawdę miałbym 108. Oczywiście, żeby ulepszyć 30 poziom wilczego tronu, znaczy do 30, czyli z 29 na 30, potrzebujecie, nie wiem czy mam tu jakiś ten, kurde, no mam, ale nie pokażę. Muszę wejść tutaj w sklep. Poczekajcie, ja sobie znajdę. Nie pamiętam gdzie to było. Tutaj nie. Arena. Sezon to nie, bo tu jest sezon, to nie. Nie, to jest gdzieś tutaj. O! Właśnie to coś, tak jak pisze, że właśnie
ulepszenie z 29 na 30, to każdy, jakby każdy osobno, czyli to jest, żeby to ulepszyć, trzeba mieć jeden, tutaj żeby mieć kolejny, tu dwa i tutaj trzy, czyli musicie mieć, żeby to ulepszyć te trzy, to musicie mieć trzy, logiczne, logiczne. A później oczywiście trzeba mieć właśnie tajemniczy zwój, co oczywiście później jest to, można nazwać, bardzo drogi inwestycja, zwiększenia z 35 na wyższy, bo oczywiście można, tutaj nie pokazuje, że może takie coś, ale można. No i tak to jest właśnie. Z Valhalli, oczywiście z Valhalli najlepiej opłaca się inwestować, bo szybko się zdobywa te legendarne właśnie kły. Przywołania, oczywiście z Valhalli możecie, nie wiem jak teraz, bo teraz jest tak, nie wiem jak jest na początku, czy jest zmienione, czy nie. Oczywiście można, wiem, że z Venus, Conan, Seven, Ace, Charlie, Logana i Bege nie było, no, także chyba Pedro chyba jeszcze był, nie pamiętam. Oczywiście Charlie'ego na początku. Oczywiście z tą najlepiej robić. Jak jesteście jak jesteście oczywiście wilkami, jak jesteście kojotami, to Conana oczywiście. Conan na kojoty, Charlie na wilki, a Ace na szakale na przykład. No i to oczywiście to na ten moment to byłoby na tyle. Myślę, że na początku dla każdego gracza oczywiście co iść, co mniej więcej ulepszać. Oczywiście jeżeli czegoś nie powiedziałem, bo na pewno zapomniałem cokolwiek powiedzieć, bo tego jest strasznie dużo teraz. Mm, Tego praktycznie nie używam, jakby bez sens. Mm, Leczycie zioła oczywiście są jakie są, no ale faktycznie opłaca się ulepszyć, żeby zwiększyć sobie jakby więcej, żeby się zmieściło rany wilków, bo później giną, jakiś za dużo. No i myślę, że tyle, nie? Jeszcze sobie odbierzmy stąd, jeżeli cokolwiek jest. O! Tak jak widzicie, 10 klejnotów, tako za wydarzenie, z właśnie zwiększeniem bohaterów gwiazdkowych oczywiście, serc i ulepszenie, no, o zużywanie odłamków ich. No, to można wtedy na różne, no, nie można na przykład na na Moon i Lokiego. No i tu oczywiście, jak widzicie, fajnie się zdobywa, będąc w dobrym sojuszu. Ale szczerze mówiąc, nie każdy sojusz bardzo dobry jest dobry, w sensie w takim znaczeniu, że będzie odpowiednio wam z nimi współpracować. Wiadomo, jak ktoś jest na przykład dla nagród, ale na przykład ludzie to są, no, jacy są, no to wiadomo, że fajnie, bo nagrody dostaniecie, ale moim zdaniem warto być w sojuszu, w którym się czujecie dobrze, bo atmosfera jest lepsza. No, także tak to wygląda. Tutaj zobaczmy, czy coś dostaną. Coś dostałem. I coś tu dostanę, nic nie dostanę. No, to tyle. Myślę, że na początku. O, jeszcze tu coś tu mam. No, widzieć 500. Wow. No i tak jak mówię, fajnie można zdobyć właśnie sobie diamentowe klucze. Myślę, że to tyle. W następnym odcinku opowiem mniej więcej, jak wyglądają sezony, jak wygląda serwer, migracja. I jak się na przykład jeszcze ulepszenia, wyposażenie Lorda. No, bo tak jak mówię, to nie jest dosyć trudne, ale po prostu trzeba na tym lekko posiedzieć, albo po prostu jak są ludzie, to oni ci powiedzą. Moim zdaniem warto pytać po prostu każdego w sojuszu, czy ktoś wie, coś wie. Warto się to pytać, bo jest to moim zdaniem warte uwagi. I tyle. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, bo jest to naprawdę dobre. To tyle. Trzymajcie się. Cześć!